Zamioculcas zamiolistny to efektowna, bardzo modna w ostatnim czasie roślina domowa, wyróżniająca się eleganckim pokrojem. Ozdobą rośliny są wzniesione pierzasto-grube, ciemnozielone liście o pięknie błyszczącej powierzchni, wyrastające z podziemnych kłączy. Bardzo ładnie prezentuje się w odosobnieniu, z dala od innych roślin. Potrzebuje przestrzeni, żeby można było docenić jego urok. Młode liście są jasnozielone. Jest rośliną łatwą w uprawie, jeśli jednak zauważymy, że liście Zamioculcasa żółkną i nie tworzą się nowe, musimy podjąć działania, które poprawią jego kondycję. W filmie dowiesz się, jakie są najczęstsze błędy i choroby w uprawie Zamioculcasa, jak wygląda właściwa pielęgnacja popularnej rośliny doniczkowej, trochę ciekawostek i o rozmnażaniu rośliny. Zamioculcas dobrze się czuje w ciepłym miejscu o rozproszonym oświetleniu. Doniczki możemy ustawić nawet w ciemniejszych kątach. Proszę zobaczyć, jak moja roślina wygięła się w kierunku okna. Dawno nie była obracana, dlatego warto co jakiś czas obracać je, bowiem liście zwracają się w kierunku światła. Do uprawy Zamioculcasa najlepsze będzie podłoże żyzne, próchnicze, przepuszczalne z domieszką piasku i niewielkiej ilości perlitu i keramzytu. Młodsze rośliny przesadzamy co roku, starsze natomiast co 2-3 lata. Mam tutaj piękny, zdrowy okaz, który wymaga przesadzenia. Widać po doniczce, że korzenie nie mają już miejsca i wyginają plastikową doniczkę produkcyjną. Można także stwierdzić po młodych liściach, które rosną mniejsze i zniekształcone. To także znak, że należy roślinę przesadzić do większej doniczki. Korzenie tak mocno się rozrosły, że ciężko je wyciągnąć. Proszę zobaczyć, jak duże, zdrowe korzenie. Na samym spodzie nie ma już praktycznie ziemi. Szybkim i najlepszym sposobem na rozmnożenie jest podział dorosłej rośliny, który najlepiej przeprowadzić właśnie podczas przesadzania. Podzieloną roślinę przesadzamy do kilku doniczek. Ja wsadzę ją do 2 doniczek, jednej nowej, a druga ta sama, co rosła wcześniej. Zamioculcasy sadzimy w szerokich donicach, co pozwoli swobodnie rozwijać się dużym kłączom. Zamioculcasa można również rozmnożyć poprzez sadzonki liściowe, które pobieramy w okresie od kwietnia do czerwca z dolnej lub środkowej części ogonka liściowego. Pojedyncze listki odcinamy przy nasadzie i umieszczamy je ukośnie na głębokość około 1 cm w mieszance torfu z piaskiem lub perlitem. Metoda ta polecana jest osobom wytrwałym i bardzo cierpliwym, gdyż kompletną roślinę uzyskuje się dopiero po kilku latach, więc na docelowy efekt trzeba czekać naprawdę długo. W naturze Zamioculcas zamaolistny występuje w południowo-wschodniej Afryce, na Tanzanii oraz na wyspie Zanzibar, gdzie panuje klimat podrównikowy suchy. W naturalnym środowisku może urosnąć do 150 cm, w domowych warunkach nieco mniej. Zapasy wody gromadzi w mięsistych liściach wyrastających z podziemnego bulwiastego kłącza, które również jest magazynem zapasów. Hodowla Zamioculcasów korzystnie wpływa na oczyszczenie powietrza ze szkodliwych substancji, benzenu, ksylenu, czego dowiedli naukowcy z NASA. Obecność egzotycznych roślin poprawi nasze samopoczucie, pomoże pozbyć się bólu głowy, senności i apatii, objawu zatrucia niebezpiecznymi substancjami. Roślina nie potrzebuje częstego polewania, nawożenia, skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, przez co nazywano ją żelaznym kwiatem doniczkowym. Świetnie sobie radzi z okresową suszą, niedostatkiem światła i jest niezwykle odporna na choroby i szkodniki. Zaszkodzić może jej jedynie nadmiar wody, skrajny niedobór światła oraz zbyt niska temperatura, która często prowadzi do zgnilizny korzeni.
Szkodniki atakują zamiokulkasa bardzo rzadko, ale jeśli już coś ma zaatakować roślinę, to są przędziorki, roztocza żerujące na spodniej części liści. Na roślinie widoczne są pajęczynki, liście zaczynają żółknąć, zasychać i w końcu opadają. W pozbyciu się szkodników pomocne są domowe środki, spłukiwanie roztoczy wodą lub roztworem szarego mydła. Na rynku dostępne są także środki chemiczne zwalczające szkodniki. Kolejnym szkodnikiem mogą być nicienie glebowe. Pojawiają się w podłożu i atakują system korzeniowy rośliny. Należy wtedy zastosować preparat doglebowy zwalczający nicienie. Gdy liście zamiokulkasa zaczynają żółknąć i po delikatnym pociągnięciu za łodygę zostaje nam ona w dłoni, to znak, że roślina została przelana i jest to najczęstszy błąd przy uprawie zamiokulkasa. Najlepiej podlewać dopiero w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie, a dodatkowo warto sprawdzić wilgotność gleby przy włożeniu palca głębiej w ziemię. Używamy wody odstałej o temperaturze pokojowej. Unikamy moczenia liści, gdyż przy kontakcie z wodą tworzą się na nich osady wapnia, co odbiera liściom ich naturalny blask. Zimą podlewanie należy ograniczyć, wystarczy nawet raz w miesiącu. Jest kilka ciekawych odmian uprawnych zamiokulkasa. Ja posiadam odmianę Raven, która przede wszystkim wyróżnia się charakterystycznymi, bardzo ciemnozielonymi liśćmi, które w dalszej odległości wyglądają niemal jak czarne. Młode liście są jasnozielone z ciemną obwódką. Z czasem liście stają się coraz ciemniejsze. Widać tu różnicę barw w porównaniu z gatunkiem tradycyjnym zamiokulkasa. Duże okazy bardzo ładnie prezentują się w jasnych, kontrastowych doniczkach. Jeśli podobał Ci się filmik, zapraszam do śledzenia kanału i dyskusji pod filmem.